Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie zaczyna się nowy rok szkolny. Uczniowie, zapewne sporo z Was właśnie wraca do szkoły po tej długiej covidowej przerwie. Dlatego dzisiejszy filmik będzie też tematyczny o szkole, bo w dzisiejszym filmiku opowiem o tym, jak wygląda szkoła w Korei. Ja sama nigdy nie byłam w szkole w Korei. Nawet nie byłam wewnątrz, po prostu tak na chwilę nie miałam okazji ani możliwości. Ale w przygotowaniu filmiku pomagał mi Jamin, który tak naprawdę jest po prostu współtwórcą tego filmiku, tylko ja go sama nagrywam. Cały materiał przygotowywaliśmy razem. Więc drodzy uczniowie, zapewne nie chcecie teraz słuchać o szkole, ale posłuchajcie. Bo myślę, że kiedy wysłuchacie tego, jak wygląda koreańska szkoła, humor Wam się trochę poprawi. Korea znana jest na całym świecie z wysokiego poziomu szkolnictwa, bowiem jest to faktycznie kraj, który przoduje na rankingach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. O matko, jakieś dzieci mi krzyczą za ścianą. Korea w tym rankingu przoduje. Nie jest pierwszym krajem, aczkolwiek w matematyce, naukach ścisłych i czytaniu średnia ucznia wypada 519, z czego średnia ogólna tego rankingu to 493. Więc Korea wypada znacznie powyżej tej średniej. Koreańczycy mają dosłownie obsesję na punkcie edukacji i nauki. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice bardzo naciskają na naukę dużo i dobrze. W Korei tą obsesję nawet zaczęto nazywać gorączką edukacyjną, bowiem faktycznie jest widoczne to i wśród rodziców, i wśród nauczycieli, i wśród samych uczniów, że w czasie nauki szkolnej właściwie nie robi się nic oprócz nauki. W czasie nauki szkolnej odstawia się przyjaźnie, odstawia się miłości, to już kategorycznie, i skupia się właśnie na nauce. A to, na czym najczęściej kładzie się największy nacisk, to matematyka. Niezależnie od talentów ucznia, jednak na matematykę najczęściej kładzie się największy nacisk, gdyż jest ona po prostu w tym kraju daje duże perspektywy, ponieważ jest to kraj wysoko rozwinięty technologicznie i z matematyką możemy wiele. Jak zapewne większość z Was wie, w koreańskich szkołach obowiązują mundurki szkolne. Wiele z Was na pewno widziało, jak wyglądają takie mundurki, i zapewne wiele z Was twierdzi, że te mundurki są bardzo ładne, bo faktycznie mundurki mają bardzo ładne, bardzo schludne i dopracowane. Tak. Jednak co więcej o mundurkach szkolnych. Mundurki szkolne obowiązują w gimnazjum i w liceum. W podstawówkach mundurki szkolne najczęściej nie obowiązują, chociaż w niektórych szkołach obowiązują na przykład koszulki z logiem szkoły albo jakieś czapeczki, ale to nie w każdej. Jednak w każdym gimnazjum i w każdym liceum obowiązują mundurki szkolne. Każda szkoła ma mundurki dwa. Mundurki letnie, noszone latem, i mundurki na pozostałą część roku. Mundurki letnie najczęściej składają się u chłopców ze spodni długich i koszuli z krótkim rękawem lub koszulki z kołnierzykiem. Niektóre szkoły mają do tego krawat, niektóre nie. To jest różne. U dziewczyn składa się ona ze spódniczki, albo ołówkowej, albo plisowanej, i koszulki lub koszuli, tak samo właśnie tej koszulki z kołnierzykiem lub koszuli z krótkim rękawem. I tu tak samo krawat jest różnie. W niektórych szkołach w letnich mundurkach krawat jest, w niektórych nie ma. Natomiast mundurek ten na pozostały okres nauki u dziewczyn składa się ze spódnicy, koszuli z długim rękawem, takiej dopasowanej przy ciele, do tego takim sweterku jak ja mam, tylko dopasowanym, i marynarki, i krawatu lub kokardki. Najczęściej krawatu, kokardki są bardzo rzadko, to jest takie bardziej raczej w filmach używane, chociaż nie wiem. A u chłopców składa się z długich spodni, marynarki, też tego sweterka, krawata i koszuli. Mundurki takie kupujemy za własne pieniądze. Szkoła nie zapewnia mundurków. Takie mundurki kupujemy w sklepach z mundurkami, które najczęściej znajdują się w pobliżu danej szkoły. Tam mundurki mają różne rozmiary i mundurki kupujemy w pełni za własne pieniądze. Mundurek możemy mieć jeden, mundurki możemy mieć 2, 3. To wszystko zależy od nas. Jednak mundurki są dość kosztowne, bowiem cena
letniego mundurka to około 150 tysięcy koreańskich wonów, a zimowego to nawet 250 tysięcy do 300 tysięcy koreańskich wonów. Ceny mundurków są różne. Najczęściej im bardziej prestiżowa i droga szkoła, tym mundurki są droższe i ładniejsze. Tanie szkoły mają brzydsze mundurki, ale tańsze. Takie, by ucznia było stać na kupienie tego mundurku. Mundurki mają różne kolory, są beżowe, granatowe, czarne, szare, granatowo-czerwone, przeróżne, zielone nawet widziałam. Są naprawdę przeróżne kolory mundurków. Takich mundurków nie wolno nam zdejmować, nie wolno nam przyjść do szkoły bez mundurka i nie wolno nam go zdejmować lub zakrywać na przykład bluzą. To w ogóle nie wchodzi w grę. Logo szkoły ma być widoczne, tak samo włosy nie powinny zakrywać loga szkoły. Ale mundurki to nie jest jedyna opłata w koreańskiej szkole, która nas czeka. Bowiem za samo uczęszczanie do szkoły w Korei musimy płacić. Niezależnie czy idziemy do szkoły prywatnej czy publicznej, musimy opłacić szkołę. Jest to zupełnie inaczej niż jest w Polsce, ponieważ w Polsce uczymy się, prawda, za darmo. Chyba że chcemy uczyć się prywatnie, wtedy płacimy. Tak w Korei płacimy zawsze. I ceny szkół się dość mocno wahają w zależności od miejsca, gdzie ta szkoła się mieści. Czy jest to w Seulu, czy jest to w mniejszym mieście, w zależności od typu szkoły, czy jest to liceum, czy technikum i oczywiście od prestiżu szkoły, czy jest to szkoła popularna, znana, z dobrymi wynikami, czy może jakaś słabsza. Jednak takie ceny wahają się mniej więcej, w dużym mniej więcej, od 12 do 36 milionów koreańskich wonów za rok. Do tego oczywiście musimy sobie kupić jeszcze książki i inne pomoce naukowe. Więc w Korei edukacja jest naprawdę sporym wydatkiem. Ponadto wiele uczniów uczęszcza do takich pozalekcyjnych, niezależnych akademii, korepetycji pozalekcyjnych, czyli hagwonów. To jeżeli oglądacie dramy, to na pewno wiecie, o co chodzi. Po lekcjach uczniowie udają się właśnie do takiej dodatkowo płatnej akademii, w której uczą się więcej. Hagwony oczywiście są dodatkowo płatne, ponieważ jest to rzecz zupełnie prywatna. Do hagwonów nie chodzi każdy, jednak chodzi naprawdę wielka ilość uczniów, no ponieważ poziom nauczania w szkole jest bardzo wysoki i by za tym nadążyć, w szkole nie ma wystarczająco czasu. Ci, co nie chodzą do hagwonów, chodzą do bibliotek lub takich specjalnych pomieszczeń, w których sobie siedzą i się uczą sami, a ci, co chodzą do hagwonów, chodzą do hagwonów. Koszty hagwonów również ogromnie się wahają, ponieważ hagwony kosztują bardzo różne ceny w zależności od prestiżu. Jednak są to ceny znowu w dużym mniej więcej od 2 do 3,5-4 milionów won za miesiąc. I tam również często dochodzą nam dodatkowe książki, które musimy mieć. W hagwonach uczy się najczęściej do 22. Istnieje też możliwość w Korei dostania... Boże, matko zawału dostałam. Istnieje też w Korei możliwość dostania się do szkół dla utalentowanych uczniów, które są szkołami niezależnymi od praw Ministerstwa Edukacji. Co oznacza, że można się tam uczyć nawet codziennie, po całe dnie. Jednak takie szkoły są najczęściej bardzo drogie. Nie jeden z uczniów chciałby się tam dostać. Jednak faktycznie takie szkoły są bardzo drogie. Ja nie znam cen tych szkół. Jednak są to ogromne koszta i niewiele osób na nie stać. Tutaj teraz pokazują się nazwy właśnie tych szkół. Te szkoły wysyłają aż 50% swoich uczniów do jednego z uniwersytetów SKY. Uniwersytety SKY to 3 najbardziej prestiżowe uniwersytety w całej Korei. Marzeniem uczniów jest właśnie dostać się do SKY, do jednego z uniwersytetów SKY. Jest to też wielkie marzenie rodziców. Jeżeli dostaniemy się do jednego z uniwersytetów SKY, przyniesiemy zaszczyt rodzinie. I wielu uczniów na zabój do tego dąży. Jednak dostać się do SKY jest bardzo ciężko. Bardzo, bo progi są
przeogromnie wysokie. A uczniów, którzy chcieliby się tam uczyć, jest cała masa. Więc skoro w Korei w szkole płacimy za tyle rzeczy, jak radzą sobie bardziej ubodzy obywatele? Korea dla ubogich obywateli i dla sierocińców finansuje szkoły. Nie są to wtedy żadne prestiżowe, dobre szkoły, tylko są to po prostu te szkoły najniższych progów, które jednak są finansowane. Bowiem w Korei jest najniższy na świecie odsetek analfabetyzmu. Korea zrobi wszystko po to, by wyedukować swoich obywateli. Jeśli nie stać ich na szkołę, państwo za to zapłaci. Dodatkowo ci obywatele czasem dostają też dofinansowanie do mundurków szkolnych, jednak nie zawsze. Starczy o pieniądzach, ile można mówić o pieniądzach. Teraz powiemy o szkole bardziej praktycznie, o tym, jak wygląda szkoła, jak wygląda nauka, jak wygląda życie koreańskiego ucznia. Wiele szkół w Korei jest podzielonych na szkoły damskie i szkoły męskie. Istnieją oczywiście też szkoły kooperacyjne i jest też ich dużo. Jednak w takich szkołach klasy najczęściej nie są kooperacyjne. Wtedy klasy najczęściej dobierane są tak, żeby byli w nich chłopcy albo dziewczynki. Klasy kooperacyjne są, oczywiście, że są. Jednak w dużym stopniu klasy niestety są dzielone. I ma to ogromnie zły wpływ na uczniów, ponieważ ci uczniowie po tylu latach siedzenia zamknięci w tych klasach, bowiem w Korei nie zmienia się klas, tak jak w Polsce nie przechodzi się od klasy do klasy, a to nauczyciel przychodzi do naszej klasy, a my siedzimy cały czas w jednej klasie, więc spędzamy cały czas z jednymi osobami. I po tylu latach spędzania, dorastania tylko z osobami tej samej płci, po prostu uczniowie mają problem z radzeniem sobie w dalszym życiu. Jednak rząd Korei ponad wszystko stawia na naukę. Chce ograniczyć randkowanie w szkole, w jakieś pierwsze miłości. However, nie wszystkim ograniczy. A jak wygląda system edukacji w szkole? W obecnym systemie edukacji uczymy się tak jak w Polsce parę lat temu, czyli mamy 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum i potem 4 lata studiów lub 3, 4 albo 2-letnie kolegia. W Korei tak samo, chyba tak samo jak w Polsce, bo ja już zgłupiałam, bo to kiedyś zmieniali, ale chyba tak. Poprawcie mnie, jak mówię źle. Zaczyna się naukę w wieku lat 6. Jednak wiele dzieci zaczyna swoją przygodę małymi kroczkami od nauki w wieku już lat 3 w przedszkolach. I kontynuuje przez następne 3 lub 4 lata nauki przedszkolnej, wychowania przedszkolnego. Bowiem w Korei zadaniem przedszkola nie jest tylko opieka nad dziećmi w czasie, gdy rodzice są poza domem, ale i nauczenie tych dzieci podstawowych zasad matematyki, czytania, pisania po koreańsku, także języka angielskiego lub chińskiego, liczenie, dodawanie, odejmowanie cyferki. U nas taka wiedza przychodzi dopiero w podstawówce, tam taka wiedza przychodzi już w przedszkolu. Ja osobiście w przedszkolu miałam takie zajęcia dodatkowe z angielskiego i faktycznie uczyłam się języka już w przedszkolu. Jednak były to zajęcia dodatkowe. Tak w Korei w przedszkolu już od tych najmłodszych lat zaczynamy przygotowanie do nauki. Oczywiście jest tam kupa czasu na zabawy, na jakieś gry edukacyjne dla tych dzieciaków. Jednak jest już tam wprowadzona nauka, nie tylko szlaczki i nie tylko rysowanie, ale i zwykła nauka. Ważną częścią nauki przedszkolnej mają też piosenki i tańce, które mają za zadanie ćwiczyć zapamiętywanie, ćwiczyć pamięć u dzieci. Już od najmłodszych lat wyćwiczyć tą pamięć tak, by poradzić sobie w liceum. Bo są to piosenki, to proste formułki, które jednak nasz mózg musi zapamiętać. Jednak po przedszkolu, gdy mamy 6 lat, idziemy do szkoły podstawowej. W szkole podstawowej nauka skupia się na 9 podstawowych przedmiotach i tu pozwólcie, że zerknę sobie na ściągę. Etyka, język koreański, nauka o społeczeństwie, matematyka, nauki przyrodnicze, czyli biologia, chemia i fizyka, wychowanie fizyczne, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne i zajęcia praktyczno-techniczne. Jest to więc dość podobnie jak w Polsce.
U nas jeszcze jest historia. I tak samo jak w Polsce, w podstawówce to zazwyczaj wychowawca zajmuje się nauczaniem większości z tych przedmiotów. Więc tak jak w Polsce, w podstawówce uczniowie mają tu swoją panią wychowawczynię, która spędza z nimi większość czasu. Jednak wyspecjalizowani nauczyciele już do danych przedmiotów, tak samo jak w Polsce, uczą takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, jak nauka języka, typu angielski lub chiński. Jednak w edukacji wczesnoszkolnej większość czasu spędza się z tą swoją panią wychowawczynią. I w szkołach podstawowych nacisk na naukę nie jest tak ogromny jak już w gimnazjum, a potem w liceum. Liceum. Bowiem ten okres w nauce ma za zadanie bardziej przygotować nas. Już przedszkole nas przygotowywało, a podstawówka przygotowuje nas jeszcze bardziej do tego, by wypracować sobie nasz system uczenia się, który będziemy używać w latach gimnazjum i liceum. Więc ten nacisk na naukę jest, jednak nie jest on aż tak ogromny. Dzieciaki faktycznie mają sporo czasu, chodzą na zajęcia pozalekcyjne, by rozwijać swoje hobby, pasje na taekwondo, muzykę, śpiew, taniec, cokolwiek. Tam jeszcze jest na to czas. I jednak już powinno się sobie wypracowywać ten system nauki, który będzie potem z nami przez pozostałe lata. Kiedy idziemy do gimnazjum, nauczyciele już zupełnie inaczej nas postrzegają i wymagają od nas, abyśmy podchodzili do nauki znacznie poważniej. Tam już jest większy nacisk na naukę, mniejszy nacisk na zajęcia typu muzyka, plastyka, a większy nacisk na naukę. I tak jak mówiłam, uczniowie spędzają dnie w jednej klasie, nie przechodzą. Ktoś dzisiaj nie chce, żeby mnie to nagrywała, jest taki hałas, że hit. I tak jak mówiłam, uczniowie większość dnia spędzają właśnie w jednej klasie z jednymi uczniami, z kolegami, tak. Nie przechodzą z klasy do klasy, a to nauczyciele przychodzą do nich. Ja tak miałam w gimnazjum, bo ja byłam w prywatnym gimnazjum i my tak właśnie mieliśmy. Więc ja tego doświadczyłam. Jest to całkiem spoko. Mi się to podobało na przykład. I w tych klasach uczniowie mają swoje szafki, w których mogą zostawiać książki. Książki można zostawiać też na swojej ławce, bowiem każdy ma swoją ławkę, nie wolno zmieniać ławek. Pod ławką jest taka półeczka, to też możecie kojarzyć z dram. Tam też można zostawiać swoje rzeczy. W Korei, w gimnazjum uczęszcza się do szkoły oczywiście od poniedziałku do piątku, ale pierwszą, trzecią i piątą sobotę miesiąca przychodzi się na pół dnia do szkoły, czyli tam do około 12 do szkoły, mimo że jest to tak naprawdę nielegalne. Jednakże szkoły wymyśliły sobie to tak, że nazywają to zajęciami klubowymi pozalekcyjnymi, które tak naprawdę są obowiązkowe. W taki sposób obchodzą przepis tego, że faktycznie nie można robić lekcji w soboty, ale szkoły chcą cisnąć uczniów do nauki bardziej i faktycznie uczniowie w te soboty co któryś tam tydzień chodzą do szkoły. Nie jest tak w każdej szkole, ale w bardzo wielu. I właśnie od 2012 jest to nielegalne, ale szkoły obchodzą to w swój własny sposób. Gdy kończy się gimnazjum i zaczyna się liceum, kończy się życie poza nauką. Dosłownie. Gimnazjum jest okresem 3-letnim, okresem przetrwania, który ma nas przygotować do egzaminów wstępnych na studia, czyli takiej, można powiedzieć, polskiej matury. W liceum nacisk na naukę jest ogromny. W liceum większość uczniów już uczęszcza do Hagwonów. Jak w gimnazjum część uczniów uczęszcza do Hagwonów, tak w liceum bardzo dużo uczniów już uczęszcza do Hagwonów. I bardzo dużo uczniów tak naprawdę poświęca te 3 lata życia nauce. Temu, by dostać się na swój wymarzony uniwersytet, może na Sky, może gdzieś indziej i przynieść tą dumę i radość rodzicom. Lekcje w liceum trwają najczęściej do godziny około 16. Jednak to nie oznacza, że o 16 idziemy do domu. Uczniowie, którzy nie chodzą do Hagwonu, udają się właśnie, jak mówiłam poprzednio, do biblioteki lub do takich specjalnych
pomieszczeń na samokształcenie, a ci, co chodzą do Hagłonów, udają się do Hagłonów i w Hagłonach zostają najczęściej do około godziny 22. A jeszcze jest praca domowa do odrobienia. Więc tak naprawdę koreański uczeń w liceum uczy się od wczesnego ranka do pójścia spać. Uczniowie spędzają w szkole i w Hagłonach łącznie około 16 godzin dziennie. Jest nawet takie koreańskie powiedzenie: jeśli śpisz 3 godziny dziennie, to dostaniesz się na SKY, czyli na Uniwersytet Seulski, Uniwersytet Koreański albo na Uniwersytet Yonsei. W Korei, idąc do liceum, wybieramy, czy chcemy iść do liceum, czy do technikum. Zawodówek jak w Polsce nie ma, są tylko licea i technika. Licea, tak jak w Polsce, są nastawione na naukę tych przedmiotów ścisłych, przedmiotów biologicznych, przedmiotów humanistycznych, nawet sztuk pięknych, bo są też szkoły plastyczne oczywiście, jak najbardziej, licea plastyczne. A technikum ukończył mój Jamin. Nastawiają się na przykład na piekarnictwo, na budowlankę, na mechanika, czyli na te praktyczne przedmioty, które już po ukończeniu szkoły dadzą nam zawód. Jamin na przykład nie miał wyboru do tego, do jakiej szkoły chciał iść, ponieważ Jamin jest z sierocińca, szkołę miał finansowaną i dostał się, a właściwie to zapisano go do technikum. Taki fun fact, jak to wygląda od strony osób z sierocińca. Wyboru nie ma. I całym zwieńczeniem szkoły, całych tych wszystkich lat nauki od przedszkola do liceum jest ten oto egzamin. Czyli egzamin, można powiedzieć, który jest odpowiednikiem polskiej matury. Czyli egzamin wstępny na studia. Z tym, że u nas nie pisze się już egzaminów wstępnych na studia, a pisze się maturę, która już jest naszymi drzwiami na studia, jednak chodzi na to samo. I niestety jest to egzamin, który spędza uczniom sens powiek już od czasów podstawówki, bo już w podstawówce jest mówiono o tym egzaminie. W sumie jak w Polsce w całe gimnazjum słyszymy matura, matura, matura. I niestety w dzień wyników tego egzaminu bardzo wielu uczniów postanawia zakończyć swoje życie. Jest to bardzo przykre, ponieważ nagonka na dobry wynik z tego egzaminu i dostanie się na studia jest tak wielka, że słaby wynik z tego egzaminu powoduje, że uczniowie tracą jakąkolwiek chęć do życia, wstydzą się pokazać rodzicom. Na przykład wstydzą się pokazać przed kolegami. I niestety w Korei jest bardzo wielki, jeden z największych na świecie, czynnik młodych samobójców. Więc system nauki bardzo wymagający, bardzo restrykcyjny, faktycznie przynosi ogromne efekty w tym, jak wykształcone jest społeczeństwo tego kraju. Jednak podnosi też Koreę na rankingach przykrych, rankingach dotyczących samobójstw wśród młodzieży. Koreańskie szkoły i sam ich wygląd dość mocno różni się od polskich szkół. Przesunę się teraz na bok, będę Wam opowiadać, a tu będą lecieć sobie kadry ze zdjęć z koreańskich szkół. Nie są to moje zdjęcia, ponieważ nie byłam w koreańskiej szkole, ale są to zdjęcia potwierdzone przez Jamina, które faktycznie tak wyglądają. Tak jak mówiłam, ale powiem raz jeszcze, żeby pocieszyć polskich uczniów, którzy właśnie zaczynają rok szkolny. Koreańscy uczniowie spędzają w szkole 16 godzin. Około. Ponadto w szkole są dość restrykcyjne, nie każdej, ale w wielu szkołach są dość restrykcyjne zakazy i nakazy na temat tego, jak mamy wyglądać. W wielu szkołach jest zakaz farbowania włosów i u dziewcząt, i u chłopców, nawet na naturalne kolory. Ponadto wiele szkół ma wytyczone, jaka długość włosów ma być u chłopców i u dziewczyn, a niektóre szkoły mają nawet wytyczone, jak ma wyglądać fryzura ucznia. Niejedna szkoła zabrania malowania paznokci i wyraźnego makijażu, czyli tam jakichś wielkich kresek, wielkich cieni. Większość szkół nie zabroni mieć podkład, szminkę
i namalowane rzęsy, jednak coś ponad niejedna szkoła zabrania. Będę mówić za każdym razem nie każda, bo obawiam się, że ktoś tego nie dosłyszy i będzie krzyczał, że a przecież to nie w każdej szkole tak jest. Oczywiście, że nie w każdej. Każda szkoła jest inna. Każda szkoła ma swoje zasady, swoje przepisy, tak samo jak w Polsce. Ponadto koreańscy uczniowie sami sprzątają swoje klasy, sami zamiatają podłogę, sami zmywają podłogę, ścielają górze, ustawiają ławki. To nie jest praca woźnych, a praca uczniów. Sami dbamy o to, w czym żyjemy. W szkole też jest zupełny nakaz zmieniania obuwia i wielu uczniów, ktoś mnie zapytał o to na Instagramie, czy uczniowie chodzą w klapkach. Tak, wielu uczniów właśnie wybiera sobie jako obuwie klapki, bo po prostu jest ono wygodne. A to nie tylko uczniowie chodzą w klapkach w Korei. Kiedyś o tym opowiem w jakichś śmiesznych faktach, że to nie tylko uczniowie chodzą w klapkach. Jednak mimo tego rygoru, tego nacisku na naukę w Korei, wielu uczniów na lekcjach śpi. Kiedy w Polsce ktoś zaśnie na lekcji, nauczyciel, nie daj Boże, to zobaczy. To jest krzyk, wrzask, nagana, uwaga. Jeszcze po rodziców zadzwonią ci, co jacyś nadgorliwi. Natomiast w Korei nauczyciel może cię co najwyżej obudzić. Może powiedzieć, złe, wstawaj, wstawaj, masz słuchać. Z różnym skutkiem. Uczniowie nawet mają takie poduszki tutaj na przedramię, na których sobie kładą głowę i śpią na lekcjach. I spanie na lekcjach nie jest tylko w dramach. Faktycznie uczniowie śpią w Korei na lekcjach. Jakby ciężko mi to zrozumieć, że skoro są takie restrykcje, to czemu można spać na lekcjach? Ale okej. Natomiast wiele szkół zabrania posiadania telefonów i przy wejściu są zbierane telefony od uczniów. Albo rano na przykład. I tak to mniej więcej wygląda w koreańskiej szkole. Starałam się opowiedzieć Wam o wszystkim po trochu. I o systemie edukacji, o tym, jak wygląda szkoła, jak wygląda dzień, jak wyglądają mundurki i opłaty. Mam nadzieję, że ten filmik poprawił trochę humor uczniom, ale i przyniósł Wam trochę ciekawych informacji, bo tak naprawdę nie znalazłam wielu filmików jak robiłam research, o szkole w Korei, zwłaszcza zawierających takich prostych informacji, jak na przykład ceny. Więc postanowiłam Wam to zrobić. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Będę Was kochać, jeśli puścicie ten filmik w świat, czy to na Instastory, czy to skopiujecie link, wrzucicie sobie gdzieś na Facebooka, ale Instastory jest ważne. To jest naprawdę ważne. Wbijajcie na naszego Instagrama. To jest nasz Instagram, nasze Instagramy, bo my mamy kilka Instagramów i TikTok. I mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Drodzy uczniowie, życzę Wam powodzenia w nowym roku szkolnym. Życzę Wam samych dobrych ocen, żebyście wszyscy pozdawali. Ci, co w tym roku piszą maturę, abyście tą maturę zdali jak najlepiej, żebyście się dostali na swoje wymarzone studia. I ogólnie życzę Wam, żebyście mieli fajne klasy, żeby było bardzo w porządku, żebyście mieli w porządku nauczycieli, w porządku klasy i żebyście sobie po tym nauczaniu lekcjach, żebyście sobie po tym poradzili po prostu w tej szkole. Będzie dobrze, dacie radę. Zniesiecie to. I trzymam za Was mocno kciuki. Jak będziecie sobie myśleć, Boże, nie dam rady, to za ciężko, pomyślcie sobie o koreańskich uczniach. To tak przykro trochę myśleć sobie o czymś źle, żeby pocieszyć siebie, ale pocieszajcie tak siebie, żeby skończyć tę szkołę, żeby zdać to wszystko. I życzę Wam naprawdę jeszcze raz powodzenia. Dziękuję za to, że oglądaliście ten filmik i zapraszam do naszych kolejnych filmików. Kocham Was i do zobaczenia w kolejnych filmikach.